działa! Synu! Raz. Cześć, witajcie moi drodzy. W ostatnim materiale opowiedziałem wam, jak przyjechałem do Szwajcarii. A w dzisiejszym odcinku chcę wam przedstawić, jak znalazłem tutaj pracę. Bo nie przyjechałem do Szwajcarii tylko po ser. Przyjechałem również do pracy. I w dzisiejszym materiale omówimy 3 bardzo ważne, zasadnicze kwestie. Po pierwsze, jak podjęłem tutaj pracę, moja prawdziwa historia. Po drugie, co spowodowało, że wybrałem właśnie Szwajcarię. Po trzecie, moje wnioski i przemyślenia. O tym będziemy mówić w innym materiale, który przygotuję również dla Was. Będą tam potrzebne papiery, dokumenty do podjęcia pracy w Szwajcarii. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj, moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym się zapytać Ciebie, drogi widzu, czy widziałeś mój poprzedni materiał? Jeżeli się tu gdzieś nie wyświetli, zajrzyj w historię mojego profilu. A teraz, drogi widzu, przenieśmy się do początku mojej historii. Opowiem Ci, jak podjęłem pierwszą pracę w Szwajcarii, jak wyglądała moja historia. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania i widzimy się już za chwilkę. Przyjeżdżając tutaj do Szwajcarii troszeczkę wcześniej, miałem możliwość zobaczenia, jak tu naprawdę to wygląda. Krajobrazy, woda, widoki, ludzie, czysto. To sprawiło, że przyjechałem właśnie tutaj, właśnie do Szwajcarii, podjąłem pracę. Kolega mówił, że wystarcza mu na życie, więc stwierdziłem, że muszę to sprawdzić. Tak opowiadałem wam w poprzednim materiale. Przed przyjazdem do Szwajcarii miałem już nagraną robotę. Wszystko już było dogadane, byliśmy w tej firmie, zobaczyliśmy, firma była transportowa. Chyba mogę podać nazwę, nazywała się Emil Eger. Praca miała wyglądać normalnie, zwyczajnie. Mieliśmy komisjonować parę rzeczy, mieliśmy wydawać, pakować, załadunek. Było dużo rzeczy nagrane, mieliśmy w pewnym momencie ze znajomym tam podjąć pracę. Niestety, jadąc do Szwajcarii, co się wydarzyło? Jak myślicie? Co się mogło mi wydarzyć? W trakcie przyjazdu do Szwajcarii kolega, znajomy, gdzie mniej więcej ta robota miała być nagrana, się nie odzywał, ktoś był na urlopie. I co się okazało? Kolega pisze, że nie ma pracy. I przeprowadzka do Szwajcarii wyglądała tak, że jechałem w ciemno, nie miałem roboty. Tak to było. Jeszcze, żeby tego było mało, jadąc tutaj w ciemno, miałem dług, który musiałem spłacić. I może by to mnie nie ruszyło, ale wyobraź sobie to, masz dług z 20 kafli euro i musisz jechać do Szwajcarii, a nie masz nagranej pracy. I co? Co byś zrobił w takiej chwili? Jedziesz, masz 600-900 kilometrów, dostajesz wiadomości, że pracy nie ma. Dobrze, że było chociaż zakwaterowanie u znajomego, wynajmowaliśmy pokój, było nas 2. Dobrze, że znajomy wyciągnął rękę i chociaż mieliśmy gdzie mieszkać. Też wam opowiem, jak to wygląda tutaj z zakwaterowaniem. Żeby podjąć pracę, musisz też gdzieś mieszkać. Na początku jest ciężko, opowiem wam, jak to wygląda w późniejszym materiale. W międzyczasie chciałem tylko dodać, że jadąc tutaj miałem swój dorobek, no i dług. I żeby było tego mało, tutaj się mówi jeszcze innym dialektem niż język niemiecki. W tym regionie, gdzie jestem, na szczęście 65% mówi się w języku niemieckim, posiłkowy jest angielski. Dobra, wydukamy, znajdziemy, zobaczymy, poradzimy. Sprawdźmy w ogóle, czy Simon da radę. Takie były myśli. Tak to wyglądało. Miałem taki kłębek w głowie, że nawet nie napisałem do swojej dziewczyny, żeby ją poinformować, że jadę w ciemno do roboty. Po jakichś 2 godzinach zadzwoniłem do mojej partnerki i powiedziałem, że nie mam pracy, jadę w ciemno. Na co moja partnerka odpowiedziała: wiem, tak czuła. Jeżeli jesteście zainteresowani posłuchać mojej historii dalej, to zapraszam was do dalszego oglądania. Czyli możecie się domyśleć, że już nie pierwszy raz ktoś miał może taką samą historię, że gdzieś coś miał nagrane, przyjeżdża i się rozczarował i musiał sobie radzić sam. A żeby tego było mało, jechaliśmy tak obładowani, że jakby złapali nas na granicy, to mogliby się do nas doczepić. Ale
się udało, więc jesteśmy tutaj i możemy działać wspólnie, a wy dowiecie się chociaż jak wyglądała i przebiegała moja droga. Więc zapraszam serdecznie, poruszamy drugi punkt. Dobrze, już wiecie, dlaczego wybrałem się do Szwajcarii. Chodziło o możliwości, troszeczkę zarobków, krajobrazy, wszystko, co jest związane z przyrodą. No i przede wszystkim poznać nową kulturę i mentalność. Musiałem troszeczkę długo oddać, musiałem się odbić. Życie dało mi w kość, nie będę o tym tu opowiadał, bo to nie jest o tym kanał. Po rozwodzie musiałem po prostu szukać jakichś lepszych alternatyw, żeby szybciej to wszystko ogarnąć. Zmierzamy do celu. Dlaczego Szwajcaria? Troszeczkę lepsze zarobki. Każdy mówił, że drogo, chciałem to sprawdzić. Poza tym lubię wyzwania, a moje hasło przewodnie to działaj, synu. I właśnie chodziło w tej przygodzie, żeby się nie poddawać i działać dalej. Za niedługo ci opowiem dalszą część tej historii. Jesteś ciekaw? Zapraszam. Chciałbym jeszcze dodać, że nigdy nic nie dzieje się bez przyczyny. A mianowicie może tak miało być. Nie mam pojęcia. Po przyjechaniu do Szwajcarii na drugi dzień wstaliśmy rano i zaczęliśmy kminić, jak znaleźć tutaj pracę. Kurde, jak tu znaleźć robotę? Kolega podsyła ci pomysły. Chłopaki, musicie latać po biurach pracy. Od razu naszła mi myśl, kurde, jak to wygląda tak samo jak w Polsce. Idziesz do biura, dostajesz, kurde, kontrakt na miesiąc czasu czy na 2 tygodnie, będziesz łowił ryby w Carrefourze i karpie pyk na święta karniał. Dostaniesz za to 1000 zł, mówisz, kurwa, gdzie ja się wpierdzieliłem? Jeszcze bez znajomości perfekt języka, do tego ten Schweizerdeutsch jest całkiem, kurde, innym językiem. Ten dialekt w ogóle jest niewyobrażalnie dziwny, ale pokażę wam go i opowiem też w innych moich materiałach. Dobra. Teraz chodzi o coś innego. Poleciliśmy do pierwszego biura, do drugiego biura, do trzeciego biura. Oczywiście w biurze chcieli z nami rozmawiać, ponieważ jesteśmy świeżym mięsem, nie mamy pojęcia o niczym, nie wiemy jak tu funkcjonuje rynek, jak się tutaj, kurde, pracuje i podejmuje w ogóle racjonalne decyzje. Stwierdziłem sobie, chłopaku, ty musisz, kurde, też to przemyśleć. Dlatego wróciłem do domu, usiedliśmy z chłopakami, przegadaliśmy sytuację i stwierdziliśmy, że 2 biura co 2 dni. Nie więcej. Teraz, drogi widzu, w ogóle sobie tak przemyślałem, że tamten okres był bardzo stresujący. Trzeba było jak najszybciej znaleźć pracę, dużo rzeczy załatwić, w ogóle wszystko było nowe, a najważniejsza była praca. Pytanie było w ogóle takie, czy mamy samochód? To był priorytet, żeby jeździć do pracy. Dostaliśmy w pewnym momencie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź pracy była taka niezadowalająca, jakieś, nie wiem, produkcja na czymś. W ogóle nas to nie interesowało. Chcieliśmy podjąć trochę inną pracę, ponieważ miała być, kurde, fajna, nagrana i mieliśmy w końcu zarabiać. Ale niestety tak nie było. Chcesz wiedzieć, jak było dalej? Słuchaj tego. Dobra, już ci mówię, jak to wyglądało. Siedzimy sobie w piątkowy dzień i w pewnym momencie dostajemy od naszego ulubionego biura, które nam się najbardziej spodobało, ofertę pracy. Dostaliśmy na start, ile to było? Chyba mogę mówić. 33 franki na godzinę. Bez podatku oczywiście, nie? Wszystko brutto. Stwierdziliśmy, że na start jest to bardzo dobre, ale praca nie była taka fajna, jak sobie wyobrażacie. Pierwszą pracą w ogóle dostałem ja tutaj w Szwajcarii, ponieważ był jeszcze znajomy, to był tak zwany abruch. A co to jest abruch? To jest rozpierducha, to jest demolka. Totalnie wszystko. Wchodzisz do budynku i musisz wywalić wszystko. Przygotować całą budowę do stanu surowego, ponieważ będą robione mieszkania albo różnego rodzaju biura, inne rzeczy. Abruch polegał na demolce. Niby fajna robota, tak? Ale posłuchaj, co było dalej. A nie było tak kolorowo, trzeba było zapierdzielać. Przez cały miesiąc zakwasy, pod pszczoła, 10 kilo
mniej, czy chyba 8 chyba kilo. Normalnie kolega, jak był troszeczkę grubszy, tak pół człowieka zeszło. Tak to właśnie wyglądało. Ciężka praca. W ogóle ludzie bardzo, ale to bardzo dziwni. Oczywiście po 3 tygodniach takiej ciężkiej charówy stwierdziłem: Szymon, znasz trochę języka, spróbuj, zapytaj się. Kto pyta, nie błądzi. Tak to mówią, nie? Dlatego stwierdziłem, że idę do tego biura, gdzie dostaliśmy tą pracę i poproszę o inny rodzaj pracy, ponieważ jest tyra. Nie przyjechałem tu tak zapierdzielać. Po 2 dniach dostałem odpowiedź, że od nowego tygodnia, jeżeli chcę zacząć nową pracę, zaczynam ją w Metal Bau. Jest to 10. branża w Szwajcarii, wysoko opłacana, ale zarobki nie były takie, ponieważ były książkowe, katalogowe. Stwierdziłem, że dla świętego spokoju, dla tej tyry się przeniosę. Oczywiście szef pierwszy nie był zadowolony, ponieważ byłem dobrym pracownikiem. Przeniosłem się do firmy, która zajmowała się obróbką metali. Różnego rodzaju, metale ciężkie, aluminium, cynk i tak dalej. Praca była łatwa, lekka i przyjemna, czasami bardzo nudna. Dobrze mi tam było, żeby się usadowić, dobrze mi tam było, żeby tam po prostu troszeczkę siąść i zaplanować swoje życie. Tam pracowałem rok czasu, ponieważ szef sprzedał firmę za parę milionów, no i niestety trzeba było szukać następnej pracy. A jaka była następna? Już Ci o tym opowiem w dalszej części tego materiału. Oglądaj dalej. To trafiłem do firmy, która wierciła, borowała w ziemi. Tak zwane odwierty. Firma była bardzo dobra, ma bardzo dużo opinii, robota jest cały rok, ale bardzo ciężka. Rury 70 kg, 150, zakwasy 1,5 miesiąca, ludzie psychiczni. Niektórzy to tam w ogóle odklejeni od rzeczywistości. I co stwierdziłem? Nie. Po 1,5 miesiąca zakwasów codziennych, to, że musiałem spać w hotelu pod Zurychem i przyjeżdżałem tylko na weekendy. Ciężka sprawa. No i stwierdziłem, że się zwalniam. Ale zwolniłem się nie po to, żeby nie szukać pracy, bo w Szwajcarii jest tak, że jak 1 tydzień nie pracujesz, to poczujesz swoje koszta. A że byłem zdeterminowany, to zarobiłem tyle, żeby móc sobie spokojnie poszukać pracy. No i co, moi drodzy? Znalazłem pracę w Migrosie, w kierunku, który też lubię. Jest tam mała grupa, jestem za coś odpowiedzialny, wszystko przechodzi przez moje ręce i do tej pory znajduję się w tej firmie. Opowiem Ci to też w innym materiale, ponieważ będzie dużo odcinków różnych. Oczywiście, jeżeli jesteście w stanie mi podpowiedzieć tematy, jakie chcielibyście usłyszeć, dajcie znać, napiszcie w komentarzu, przedyskutujemy całą tą historię i Wam opowiem więcej o niektórych rzeczach. Moja przygoda wyglądała właśnie tak. Dlatego przechodzimy do ostatniego punktu, 3. Jakie wyciągnąłem wnioski, jaki morał z tego. A więc, drogi widzu, po pierwsze, trzeba być bardzo zdeterminowanym, trzeba wierzyć w siebie, że się uda. Poza tym zauważyłem, że jeżeli się w życiu dzieje troszeczkę źle u Ciebie i masz troszeczkę nóż na gardle, dlatego lecisz z podwójną siłą i się nie zatrzymujesz. Co chciałem jeszcze dodać? Że też bym sobie nie poradził ze wszystkim, ponieważ dużo się działo, ale w tym czasie podjęłem bardzo dobre decyzje. Uwierz mi, że Szwajcaria wygrywała 1-0 i było naprawdę ciężko, postanowiłem się troszeczkę odbić i wyjść naprzeciw. I po pewnym czasie wiem, że Szwajcaria jest też do przebicia. Dlatego uwierz mi, że Ty też możesz spróbować, Ty też możesz zmienić swoje życie tak jak ja. Wystarczy działać, synu, a wszystko się uda. No i tak dodam jeszcze na zakończenie tego odcinka, że cieszę się, drogi widzu, że wytrwałeś do samego końca. Tworzysz ten kanał również ze mną. Cieszy mnie to. Mogę opowiedzieć, podzielić się moją historią, pokazać, jak to wszystko wyglądało z mojej strony. Już teraz wiesz mniej więcej, jak to wygląda, ale szykuję osobny odcinek,
prawdopodobnie się tutaj wyświetli, a jak nie, to zajrzyj na moją playlistę na moim kanale Simon in der Schweiz. Zapraszam Cię serdecznie i tam dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby podjąć pracę w Szwajcarii, jak wygląda zameldowanie, co potrzebujesz, jakie dokumenty, jakie warunki trzeba spełnić, bo jest tego naprawdę dużo. Ja Ciebie, drogi widzu, serdecznie zapraszam chociaż do łapki w górę albo napisania komentarza, subskrypcje też mile widziane. I na koniec dodam do tego, że jestem bardzo zadowolony, że tutaj jesteś, drogi widzu. I co? I widzimy się w następnym materiale. Cześć!